Witajcie serdecznie. Jak widzicie na załączonym obrazku, już wszystko jest poskładane, czy prawie wszystko, bo jeszcze mam łapki. Tutaj jest jedna, ale jestem na etapie tworzenia sierści figurki i nie jest to takie proste, powiem Wam. Najgorzej jest wieczorem, gdzie ja już nic nie widzę prawie, a najgorsze to w tym, że ten kot ma tutaj takie cieniowania. Więc wpadłam na taki pomysł, żeby sobie na początku zrobić naokoło tą sierść, potem jednokolorową i potem te cienie nakładać. Będę też chyba kolorować pastelami, bo bez tego takich przejść fajnych się nie osiągnie. I przy okazji Wam pokażę, jak robię, jak stworzę tą sierść. Tak sobie wpadam na ten pomysł. Serdecznie Wam dziękuję za wszelkie komentarze. No i rozwiązuję zagadkę z zeszłego vloga, bo zadałam Wam tam pytanie. W ogóle się jakoś nie umiem dzisiaj wysłowić. Zadałam Wam pytanie, ile mi zajęła tutaj ta głowa do tego momentu. Mianowicie, no, część wygrała, chyba Beata, 3 godziny. Dokładnie 3 godziny. Samej podstawy tego okręgu, tej bryły, bez tej nabudowy oczu i tak dalej. Sama podstawa, 3 godziny. No to sobie pomyślcie, jeszcze dodać to, uszy i tak dalej, także jest sporo czasu i pracy nad tym. Wyodrębniłam sobie taką kępkę, zaraz sobie przetnę, i najgorsze to w tym, że mam tyle nożyczek i kupiłam nowe, chyba rok temu kupiłam nowe nożyczki, takie, bo z nich byłam najbardziej zadowolona, bo są fryzjerskie nożyczki, ale już te zaczynają się tępić. I najgorsze to w tym, że moje te super Fiskarsa też się stępiły, ale ja sobie je używam do czegoś innego też. Wszystko tnę, wiecie, te taśmy klejące, jak pakuję figurki, także może się tępić. Czasami też kwiaty przycinam, także trochę dostały w tym roku po tyłku, że tak powiem. No i bierzemy sobie taki kawałek. No i jeszcze szukam właśnie nożyczek, albo jeżeli wiecie, czy ja mogę sobie naostrzyć takie nożyczki i gdzie to można zrobić, i czy ja mogę na przykład sobie naostrzyć je w takiej normalnej ostrzałce do noży. Macie taką wiedzę na ten temat? Bo może przetestuję tą technologię. Zrobimy sobie coś takiego, bo ja widziałam właśnie u Japończyków, że oni wkładają sobie igły i sobie zaznaczę tutaj granicę poprzedniej linii włosów i zrobimy coś takiego. O, tu będę wiedzieć, dokąd dojechać, bo igła napotka przeszkodę. Myślę, że coś widzicie. Kurczę, trudno mi tak pokazać. O, tak go robię. Te szpilki pokazują granicę tamtych włosów pierwszych. I robimy coś takiego. Źle mi się pokazuje do kamery, bo wiecie, ja to inaczej bym to przekrzywiła, ale tak chcę, żeby Wam pokazać. No i robimy teraz coś takiego. I zaficowujemy jeszcze z drugiej strony. Dziękuję też za wszelkie komentarze, za wszelkie łapki w górę, co jest bardzo ważne dla mnie, za oglądanie i poświęcanie się całych moich filmów. To jest naprawdę dużo dla mnie. Wszystkim tym, którzy mają odhaczony też dzwoneczek w subskrypcjach, którzy w ogóle subskrybują, też wszystkim dziękuję. W każdym takim moim filmiku staram się Wam coś przemycić. Ci, co oglądają te moje filmy, to przynajmniej coś mogą sobie wynieść. No i zobaczcie, tam była wcześniejsza granica i teraz mamy tutaj. Tu mam moją czesałkę. Takie grabki to są. W sumie nie wiem, do czego to jest. Chyba do tego, żeby
coś takiego widziałam na pewnym filmiku, żeby sobie filicować przez to, no ale nie wiem. Do przytrzymywania i filicowania przez to, ale to widzicie, jak to jest zrobione. Chińszczyzna za 5 zł. Ja sobie używam tego po prostu do czesania. Tu i sobie możemy właśnie obstrzyc to. Ja nie wiem, używam dzisiaj jakichś dziwnych słów. Obstrzyc. Nie wiem, czy w ogóle takie sformułowanie jest. No dobra, ale mniej więcej tak, widzicie. I tak jadę warstwa po warstwie, a potem będę się bawić w fryzowanie tego, żeby to miało koci wygląd. Tak to wygląda, zobaczcie. No jest tego trochę. Tak samo było robione tutaj. Tu potem dojadę do samego końca. Łapy zamontuję i też je zafilcuję. Nałożę sierść. No i na razie wygląda jak sfinks, nie? Sfinks. Uciekam i do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie i przychodzę tutaj do Was z moimi zakupami z AliExpress. Ponownie zakupiłam to pióro, które ma przypominać to z Clovera. A może nie, no nie wiem jaki jest zamysł, ale no chyba się samo rozumie, samo przez się. Ale jak widzicie na załączonym obrazku, złamały mi się 2 igły i została 1. I kupiłam jeszcze raz dla samych tych igieł, bo były rewelacyjne. No i jakie było moje zdziwienie, kiedy przyszło to drugie. Koszt tego dosłownie jest 12 zł. No i to jest w całkiem niezłym stanie. I czym się najbardziej różni od tego, że tu te igły można sobie wymieniać. Widzicie, ruszają się. A w tej wersji poprzedniej, no w ogóle to wszystko źle chodzi, jest źle spasowane. To jest zapieczone na amen. Po prostu nie da się z tym zrobić. Taka mi się trafiła wersja. No ale wiecie, kupowałam to dla samych igieł. Jakie było moje zdziwienie, kiedy przyszła nawet całkiem niezła ta wersja. Zobaczymy, ile pożyje. Czy znowu nie złamię tych igieł. Że one są fajne, ale są kruche. Ale tam wiecie, 12 zł, bo to tyle kosztowało. To tyle u nas igły kupimy 3. Następna rzecz, to chciałam sobie przetestować taką matę. I tak, myślałam, że ona cała jest z filcu, że w środku też jest filc, ale ja tu wyczuwam, jest gąbka zwykła w środku i jest zaszyta po prostu filcem. I ten filc jest, no powiedzmy, takiej średniej jakości. Zobaczcie, tu wszędzie włoski wystają. I już zauważyłam jedną rzecz, nie wiem, czy tu się uda zobaczyć. Zobaczcie, już mam wgłębienie. A to jest dosłownie chyba ze 3 paski ufilcowane na tym z wełny. Także żywot tego pewnie będzie krótki, ale chciałam zobaczyć, przynajmniej Wam pokazać, czy to się do czegokolwiek nadaje. I też koszt był tego śmieszny, zaraz Wam powiem jaki. Koszt tego to 8,69, no także śmiechowe, ale chciałam kupić to, ponieważ jest mniej więcej wielkości tej maty od Clovera, także nie chciałam nic dużego. Taka mała matka, tak po prostu dla testów. Ale najśmieszniejsze w to wszystkim jest to zamówiłam sobie oczka. No i sobie testuję różne oczka, jakie oni tam mają. Kupuję też oczka u osób, które robią własnoręcznie je. I tam niestety już nie są takie tanie te ceny, bo to są rękodzieła i naprawdę przychodzą, bo już mam parę oczu. Szczególnie u kotów je ostatnio wykorzystywałam. Także w broszce są te oczy i tak dalej. Także widać, że są klejone normalnie, są robione przez no rękodzieło to jest. No i słuchajcie, no i zamówiłam sobie kolejny, ale to już z innego sklepu. I według tego sprzedawcy te oczka miały być około 1 cm z możliwością pomylenia się o kolejny centymetr. No ale dobra, sobie pomyślałam, że no chyba nie będzie taka pomyłka. No i jakie było moje zdziwienie, zobaczcie, jakie giganty przyszły. I potem doczytałam na tej stronie, że tu chodziło o to, że te oczka mają być takie jak na zdjęciu. Czyli w sensie 1 do 1. No jak tak przyłożyłam, to prawie są 1 do 1. Różnią się może z 3-4 mm.
No, przecież to są giganty. To jest 16 mm. To jak jest tutaj napisane. Nie wiem, na czym to użyję. Ja nie robię takich rzeczy. Ale też zobaczcie, że to są takie płaskie oczka, więc w sumie nie wiem, do czego to można wykorzystać. Gdzie przeciętne oczko, nawet to plastikowe takie, safety eyes, jest bardziej wypukłe. No, zobaczcie. O. O. No to nie wiem, do czego to miałoby się nadawać. Może kiedyś wpadnę na pomysł, do czego to mogłoby się nadać, albo wy macie jakiś pomysł, to podajcie. No, ale taka śmiechowa akcja. Jak zobaczyłam te oczy, to myślałam, że padnę. Niestety na AliExpress to jest takie chybił trafium, mówię wam. Przyjdzie wam, niektóre oczka są w ogóle niepodobne do tego, co są na zdjęciu. Albo mają odblaski, że w sensie, że są takie kropki białe, które wydaje wam się, że są odblaskami, ale one są już tam na tym druku. No i są w takich miejscach, że bez sensu, że na dwóch oczach jest w tych samych miejscach, więc się w zasadzie do niczego nie nadają. No takie, powiem wam, dużo tam można wpadek zaliczyć, naprawdę. Ale są też takie perełki, że naprawdę się do czegoś nadadzą. Jak na przykład te właśnie te oczy robione przez rękodzielników. No ale niestety dużo z tych rzeczy to może być sroga wpadka. Przy okazji chciałam wam pokazać, że robi się kolejna głowa do portretu. Tu na razie sobie otoczyłam tym kolorem docelowym, ale podstawa jest taka. Bryła ma około, nie wam powiem, to już zwiększyłam, to ma 3,5 cm około. I stwierdziłam, że taka będzie dostatecznie dobra do mojej ramki. Do mojej ramki zaznaczam, bo to zależy od tego, jaką macie ramkę, czy jest głęboka, czy nie głęboka. No jak głęboka jest, żeby ta głowa musiała wystawać, bo żeby te uszy nie zawadzały gdzieś, to o to wszystko się rozchodzi. Także chyba będę uciekać, jeżeli jeszcze coś mi wpadnie do głowy. Aha, jeszcze dziękuję wszystkim za wszystkie łapki w górę i zapraszam do obejrzenia mojego vloga z poprzedniego tygodnia, gdzie wybrałam się w Góry Bardzkie. Bardzo mało osób tam weszło. Przynajmniej na ten moment, kiedy ja to nagrywam, a jest to środa. Więc jeżeli nie oglądaliście, to wejdźcie, napiszcie jakiś komentarz jakikolwiek, łapkę zostawcie pod tym też filmem, bo to jest bardzo ważne. I ja uciekam dalej do pracy, a wam życzę cudownego dnia. Witajcie w kolejnej odsłonie, już ostatniej. Możecie słyszeć naprzemiennie śpiew ptaków, który puszczam, oraz gwizd wiatru przez moje okno, bo mam takie niedomknięte specjalnie, żeby tu jakiś przewiew był, ale taki wiatr się zerwał, że może być to słyszalne. Jestem na tym etapie, czyli mam korpus połączony z głową. Tutaj oczy już są mniej więcej zakryte powieką, ale jeszcze będzie budowa powieki robiona. Tutaj są łapki, które będą przymocowane mniej więcej w ten sposób. Jeszcze pomyślę nad tym głębiej, ale co wam chciałam powiedzieć, bo właśnie kończę sobie obrabiać tą łapkę. Jeszcze trochę ją poszerzę z dwóch stron, ale przy okazji wam powiem, jakie są moje doświadczenia i przemyślenia a propos tego nowego pióra, bo już zrobiłam testy. No i nie polecam, nie polecam chyba tego kupować, bo napaliłam się, żeby kupić sobie to pióro dla tych igieł. Jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczcie, jaka tempota. No one są tak tępe, że się normalnie nie wbijają. Czyli one w ogóle nie są sobie równe. Albo są źle zrobione i tam nic się nie da wsadzić, żadnych igieł, albo da się wsadzić, tylko jedyny plus, że mogę teraz wyciągnąć sobie te igły i sobie włożyć jakiekolwiek inne. To po prostu dla samej nasadki sobie kupiłam. A przecież cel był inny, czyli dla igieł. I zobaczcie teraz różnicę. Coś wam powiększę. Tutaj zbliżenie. Ale się ciemno zrobiło za oknem. No ale mam nadzieję, że to wam rozjaśni ten obraz i będzie widoczny bardziej niż ja to widzę.
I popatrzcie to. Widzicie? Jeżeli się zastanawialiście, jak wygląda tępa igła, to właśnie tak wygląda. Ja już bardziej nie wbijam, bo boję się, że po prostu je złamię. Teraz zobaczcie. Mam drugą, tą samą, to samo pióro. I teraz wchodzi jak w masło. Po prostu mi tu została mi tu jedna igła, no ale zobaczcie. Jak luźno wchodzi. A tu no, coś wchodzi, ale ja naprawdę się boję. Ciężko. Ciężko to idzie. A tu już jest bardziej ubite. Koniec. Już się nie da nic zrobić. Czyli tu są chyba jakieś grube igły wsadzone, albo jakieś naprawdę tępe. No także lipa na całego. A tak od czasu... Aha, jeszcze mam uszy zrobione. Zobaczcie. I wcale to nie jest prosta sprawa do takich większych figurek, bo żeby się fajnie zginały, to muszą być odpowiednio cienkie. A tak, żeby zrobić, żeby było porówno, to naprawdę nie jest łatwo, bo wystarczy kłaczek jeden tej wełny. Poprawiam obraz. I patrzcie. No, żeby zrobić takie cienkie ucho, to naprawdę trzeba pilnować, bo wystarczy kłaczek nie w tą stronę, co trzeba, czyli więcej, i mamy już grubsze ucho, które się do niczego nie nadaje. Wiadomo, że one nigdy nie będą sobie równe, że nie będą idealnie tak samo cienkie jedno i drugie ucho, ale zawsze to coś. No i takie sobie zrobiłam. I fajnie się zginają. Myślę, że będą pasowały. I uszy zawsze robię na samym końcu, dokładam, bo przez to, że dorzucicie sobie tutaj powieki, sierść i tak dalej, możemy sobie je szpilkami przymocować. Na przykład w ten sposób. Zawsze mam problem z lewym uchem. Nie wiem, jak wy macie. Napiszcie, czy macie też problem z lewym uchem, bo ja zawsze mam lepiej z prawym. Czy z prawym ode mnie, a lewym od psa. No, także zobaczcie to. Na odwrót. Czekajcie, bo teraz mi się pomieszały kierunki. Że lepiej mam z prawą stroną ode mnie, a lewym od psa. No. A gorzej z prawym od psa, a lewym ode mnie. No właśnie. Ja i właśnie przy okazji wam powiem tą jedną rzecz. Właśnie teraz mi się podpowiedziała jedna akcja. Żebyście zwracali uwagę, jak wam ktoś wysyła zdjęcia psa, czy to jest naprawdę widok taki, jak my widzimy. Bo nieraz ludzie wysyłają zdjęcia z odbicia lustrzanego, czyli wiecie, na odwrót są te kolory. No i potem jest jakiś pies, który ma ważne rzeczy z danej strony, jakąś łatkę na przykład na prawej stronie, a w rzeczywistości jest na lewej. Tak samo z łapami i łatkami na łapach. I potem można się zdziwić, że się zrobiło wszystko na odwrót. Dlatego zawsze się pytam, czy to jest prawa jego, czy nasza prawa. No, to jest właśnie bardzo ważne, żebyście się pytali o te kwestie. No i najlepiej sobie, wracając już do tych uszu, przyczepić sobie je szpilkami, tak jak ja to robię, i sobie obrabiać już głowę i na samym końcu dopiero to ucho dodawać. Bo wiecie, różne są niespodzianki, a potem odrywać to ucho. Już niejednokrotnie mi się to przydarzyło. Także coś takiego mogę wam polecić. No i najczęściej chyba to jest moja ulubiona, już nie pamiętam, czy to jest średnia, czy cienka ostatnio. Taka igła. Ta gwiazdka to jest gwiazdka cienka. Także już będę musiała sobie niedługo zrobić znowu oznaczenie, bo coraz bardziej mi się to zmywa. Już przez palce, nie? Pomalujcie sobie lakierem. Najlepiej lakierem do paznokci. Sobie oznaczam. Po jakimś czasie to się zetrze, no ale zawsze będziecie mogli rozróżnić te igły. I gdzieś sobie zapisałam, co to była za igła, ale mi się zdaje, że właśnie albo to jest średnia gwiazdka, albo cienka. Jedna z dwóch, bo na pewno nie gruba. Także to jest moja ulubiona igła do robienia i zazwyczaj w sumie mało kiedy zaczynam od grubych. Zaczynam najczęściej od właśnie tej gwiazdki,
średniej, a potem kończę właśnie cienkimi. I moją ulubioną cienką jest też gwiazdka. Ona jest sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych. Już jest tak stara, już w ogóle zczerniała tutaj. Czyściłam ją, ale po prostu to wszystko już weszło, te wszystkie kleje w ten uchwyt. Ale jest po prostu moja najlepsza igła do flicowania. No nic, już chyba nic więcej tutaj nie wymyślę, żeby Wam poopowiadać. Jeżeli by mi coś jeszcze wpadło do głowy, ale raczej wątpię. To będzie tu jakieś cięcie. Chciałabym Wam życzyć cudownego tygodnia. W tym tygodniu wskoczy filmik Nataszy. I sobie myślę, żeby coś takiego zrobić, że będę Wam wrzucać shorty z tym kalendarzem adwentowym, z herbatami. I może jeszcze kupię jakiś jeszcze inny. To będą takie shorty albo codzienne, albo zbiorcze z paru dni, z 2-3 dni. Będę otwierać kalendarz i Wam pokazywać, co tam było i jak smakowało, jeżeli to będzie do jedzenia, albo przetestuję to na sobie. No nic, uciekam do dziubania naszej pracy. Te vlogi nie będą długie już następne, ponieważ muszę się sprężyć z robotą naprawdę i ciężki czas mnie czeka, gdzie bym musiała się skupić, więc może być tak, że w którymś tygodniu nie będzie odcinka, ale wtedy wrzucę jakiegoś shorta albo krótki filmik z powstawania figurki. No i jeszcze czekają nas efekty końcowe z 3 figurek, bo ja jestem do tyłu z figurkami. Dobra, teraz to już naprawdę uciekam i cudownego tygodnia Wam życzę. Pa!